Idziemy już trzeci dzień. Prawie nie mamy wody. Wyobraźcie sobie, że te budowle, które wam właśnie pokazuję, to są jeszcze pozostałości Inków. To jest jedna z najbardziej znanych plaż tutaj ze względu, że jest piaszczysta i piasek jest jasny. No i chodzą tu sobie na przykład świnie. Lecimy, może zdążymy. Ej, odpływa! Cholera, odpływa! Klaudia, bo odpływa! Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Dobry, 8 rano, idziemy na statek, bo płyniemy na Isla del Sol, czyli jedną z tutaj większych atrakcji Copacabany i jeziora Titicaca po stronie boliwijskiej. Będziemy tam cały dzień, tak, tam jest dużo ruin Inków, no i płyniemy, damy wam znać. Aha, ważna uwaga, można zaoszczędzić parę złotych, jak się kupi w kiosku tutaj już przy jeziorze, a nie w biurach turystycznych w centrum, bo wtedy w dwie strony jak się kupuje to na przykład 10 boliviano, czyli 6 zł zaoszczędzicie na dwóch stronach na biletach. Czekaj, no nie tak. Dlaczego? Chyba już nie ma miejsca. A my na leżance. Kto późno wstaje, ten tak właśnie kończy. Jedną z najbardziej charakterystycznych rzeczy, o których nawet się mówi w Polsce na temat Boliwijczyków, czyli ten melonik sławny tych pań. Kapelusze faceci noszą, takie jak ja, takie jak ten pan, który siedzi koło Klaudii, którego przed chwilą widzieliście, ale charakterystyczne meloniki tych pań. No i faktycznie wiele pań tutaj w tym chodzi, wręcz bym powiedział, że większość. No i chodzą w tych strojach tradycyjnych, widzicie, ta pani wygląda na przykład troszkę inaczej w tym stroju niż na przykład pokazywaliśmy w Potocji czy w Sucre, prawda? Także każda z pań będzie wyglądała w różnym rejonie inaczej i to jest piękne. Śmierdzi spalinami, że szok, i jeszcze na dodatek wam powiem, że ich baki paliwa to są kanistry, gdzie są po prostu włożone wężyki i podpięty silnik. Tak też kiedyś robiłem z motorynkami. Tada! Jestem na Isla del Sol. Ale super! Ja lubię w ogóle wyspy, muszę wam powiedzieć. Więc jeśli gdzieś zamieszkamy poza Polską, to raczej będzie to wyspa. A już wyspy na jeziorach wielkich już w ogóle bardzo lubię, bo nie ma tej bryzy, nie jest wszystko białe, nie rdzewieje wszystko wkoło. Słodka woda, można się kąpać. Często, a wręcz zazwyczaj czysta jest ta woda. To jest jedna z najbardziej znanych plaż tutaj ze względu, że jest piaszczysta i piasek jest jasny. No i chodzą tu sobie na przykład świnie. Tutaj taki wielki leży, to chyba byk, albo jakiś muł, albo jeszcze coś innego, nie wiem, bo jak leży to ciężko powiedzieć. A tu świnie. Tam jeszcze jakieś inne bydło. No, pięknie tu, pięknie. Broń!
ładnie, co? Pogoń się przypływa na północ lub południe. I jest jeszcze trzecia opcja, przyjechać na przykład na północ, przejść się na południe i wsiąść na statek na południe na przykład. I my wybraliśmy tą opcję i najprawdopodobniej nie zdążymy tego wykonać, bo siedliśmy na kawę i jakiś lunch. Plus Julek sobie trochę dłużej pograł w piłkę z chłopakami i tym sposobem mamy trochę marne szanse zdążyć. Więc jak nie zdążymy, to weźmiemy hotel najwyżej. Jeżeli wybierzecie taką opcję popłynąć gdzieś i wrócić, czyli na północ i wracamy, to oni już tutaj wracają po 3 godzinach. Czyli zakładają sobie, że się godzinkę idzie w jedną, godzinkę w drugą i mają godzinkę taką na jakieś fotki, pamiątki, jedzenie, coś. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Wyobraźcie sobie, że te budowle, które wam właśnie pokazuję, to są jeszcze pozostałości Inków. To jest labirynt. Tata stał tam, a ja poszłem tędy i musiałem jakoś inaczej i poszłem aż tu. Tak jest, poszedłem. I faktycznie to nawet w nazwie ma labirynt. No to chodźcie, trochę pokluczymy. Faktycznie labirynt. Celowo zrobiony. Nie jest to łatwe. Tu jest jakaś następna ścieżka. Może pójdę tu. Ale to jest wszystko na zasadzie jak w kopalni w Potosi. Trzeba mieć szczęście. Co, tu czy tu? Może tu. Tam wybije jakieś źródło. Diversos padres. 26. Źródło Inków. Jakiś tu obrząd sobie robią, ale nie wiem o co chodzi, więc stałem obok, nie polali mi tej wody, więc pewnie nie jestem godzien albo coś w tym stylu. Idziemy już trzeci dzień. Prawie nie mamy wody. To nosimy od 1,5 dnia. Jedzenie to tylko zgniłe gruszki w plecaku. Przestrzegam was przed miejscowymi. Miejscowi potrafią do tego stopnia nie lubić turystów i chcieć, żeby zdechli, że mówią, że ta droga będzie trwała godzinę. A po 3 dniach, jak umierasz, mówisz, co za skurwol to powiedział. Ponadto jest bardzo pięknie i raczej nie wiem, czy bym to polecał. Widzimy się gdzieś. W najgorszym wypadku widzimy się w wieczności. Ciao. Postanowiliśmy iść na dziko w dół do portu, gdyż są same złe informacje. Pierwsza jest taka, że najprawdopodobniej właśnie nam odpłynęła ostatnia łódka z tego samego portu, do którego przypłynęliśmy. Jest jakaś drobna szansa, że ostatnia łódka jest o 3:00 i że na nią zdążymy. Druga informacja jest taka, że najprawdopodobniej tu utknęliśmy, jeśli tej łódki nie będzie. Musimy znaleźć nocleg, a nie mamy nic na zmianę. Trzecia informacja jest taka, byliśmy na drodze na północ, stosunkowo ciężkiej drodze, jak widzieliście. Przeszliśmy nią chyba z 1,5 godziny albo 2 i nam powiedzieli ludzie, którzy szli w tamtą stronę, czyli z południa na północ, że jak będziemy szli takim tempem, jak my idziemy, to będziemy szli jeszcze 3,5 godziny. I że oni stamtąd idą, bo chcieli dojść na te ruiny Inków, na których my byliśmy, i że w tym momencie odpuszczają i idą z nami tą niepewną drogą w dół, bo może też zdążą na łódkę. Także musi być nad wyraz grubo i odpuszczamy ten temat. Mamy cichą nadzieję na... To jest bardzo źle zorganizowane. To jest może dobrze zorganizowane, jak kupisz sobie w 2 strony i jedziesz tu na te 2-3 godziny. Wita cię przewodnik, jak schodzisz z łódki, pójdzie z tobą na ruiny, wszystko ci pokaże, jak jeszcze znasz hiszpański, to nawet zrozumiesz, o co chodzi i wracasz. I jeżeli nie jesteście wytrawni w górach, to ja bym innej opcji nie brał pod uwagę. Dlatego, że jest stosunkowo sucho, ciepło i trudno. 2:30 jest już, pół godziny jest tej drogi w dół, więc mamy cichą nadzieję, że jest o 3:00 i że zdążymy być tam chociaż za 2 i że nie popłynie wcześniej.
zeszliśmy tędy, a tam są łódki już i widzieliśmy, że na jedną wsiadają, ale że już tak prawie niektórzy biegiem lecą. Mamy nadzieję, że zdążymy, ale nie wiem. Lecimy, może zdążymy. Musisz być odpowiedzialny tutaj sam za siebie, taka jest zasada w Boliwii. Czyli jeżeli nie zdążymy albo nie sprawdziliśmy sobie, jaka jest droga, tutaj nie ma tabliczek, nikogo nie obchodzi, jak ty będziesz szedł. Odpływa, cholera, odpływa. Klaudia, bo odpływa. Słuchajcie, barka odpłynęła i się po nas wróciła. Ale jaja, ale czad. Słuchajcie, wrócili się po nas, ale czad. Mówiliśmy, że do Copacabany, powiedzieli, że okej, więc jakoś dopłyniemy. Moim zdaniem nie byliśmy w stanie tam dojść w normalnym czasie. By się to skończyło płaczem, więc dobrze, że odpuściliśmy, bo mamy dziecko. Gdybyśmy byli sami, byśmy poszli. No i tyle. Siedliśmy na przypadkową łódkę, więc nie wiedzieliśmy, gdzie ona prowadzi, a oni tutaj mieli chyba jakąś zorganizowaną wycieczkę, tylko nas po prostu wzięli. I jest godzinna przerwa na obiad gdzieś w Czarnej Dupie. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi do Copacabany. No to zjemy, nie? Złapałeś? Wow, złapałeś! Ty, ale teraz to trzeba ją wypuścić jakoś. Ajajaj. Krótkie zapoznanie się z rzeczywistością. Tutaj bardzo często są takie banie publico, czyli toalety miejskie, ze względu na to, że w knajpach bardzo rzadko są. Są, ale bardzo rzadko. Nie ma wody w spłuczkach. Stoją, widzicie, takie. I jak się załatwisz, to trzeba się spłukać. Nie ma papieru toaletowego. Jak zapłacisz za kibelek, to ci pan wydaje porcję papieru toaletowego. Tutaj są te beczki, są dziurawe, więc muszą być wyłożone folią, no żeby woda nie przeciekała, i tam się bierze tą nawierką. I tu można potem o dziwo ręce umyć, nie zawsze to jest. Proszę zobaczyć, odpływ jest prosto do wiadereczka, dlatego że potem to pójdzie pewnie jako spłuczka, i elegancko mydełko jest z łoniaczkiem na wierzchu, prawda? I tak się tutaj załatwia, to kosztuje od 1 do 2 boliwiano, albo 1, albo 2, zależy od łazienki. I tyle. O, widzicie, jest banio. I to jest tak o, tu przy ulicy, proszę bardzo. Fantastycznie, bo tu są takie knajpy. Teraz tu postanowiliśmy zjeść, bo tu jest bardzo dużo aktualnie ludzi, którzy jedzą świeżą rybkę z tego tu oto jeziora. Dlatego można tu sobie umyć ręce taką wodą z wiadra, ale toalet tutaj nie ma, to jest tylko taki hangar, namiot. I tak to właśnie wygląda. Ja wam zaraz pokażę. Tutaj się je wszędzie trusie. Trusia jest tu najlepszą rybą i trusia tutaj jest pstrągiem po prostu. Bardzo smaczna, świeżo łowiona codziennie rano. Praktycznie nigdy nie masz ryby z dnia poprzedniego. To jest plus. Ale higiena, wiadomo jak to w Boliwii. Julek ma zupę. Julek spróbuje. Ja myślę, że Dawaj gwiazdo. jestem gwiazdą. Nie za dobra mówisz? Nie smakowała ci za bardzo? Nie. A nie ma innej. Taki To a krupniczek. rybkę zjesz? Bo przyjdzie jeszcze rybka. O, No spróbuj chociaż, powiedz co sądzisz. sądzę. No to spróbuj, ja ci włożę tą łyżkę. Co uważasz? Jedliśmy chyba lepszą. Tam jedliśmy w tym... Średnia, nie? No, niedobra jest ogólnie, powiem wam szczerze. No taka kwaśna jak kwaskowy krupnik. No mi się wydaje, że ona jest po prostu A ja zepsuta. wziąłem sobie, słuchajcie, rybkę, ale też milaneskę, bo dawno nie jadłem schabowego, więc mam też. A dobra jest? Dobra jest? Klaudia nie jest zachwycona. Ten pstrąg jest taki różowiutki, jak łosoś. Natomiast spodziewaliśmy się więcej, natomiast ta milanesa jest przepyszna, nie? Julek? Pewnie. Ale masz odpuchnięte te oczy, musimy iść do apteki. Chyba Julcio dostał zapalenia spojówek. Nie, dobrze, dobrze. No nic, jemy. I wyjeżdżamy z Copacabany, jedziemy do Peru. Peru jest już tuż. Dalej będziemy nad Titicaką. Korzystając z tego, że jestem jeszcze w Boliwii, Boliwia z czystym sumieniem, uhonorowanie wlepką przybipiątaka na końcu świata dajemy. Pięknie. Jesteśmy wśród najlepszych. Widzieliśmy się z takimi motocyklistami tutaj. Ja nawet mam na koszulce i oni też zostają uhonorowani. W sensie Boliwia jest super.
Idziemy już trzeci dzień. No chodź tu. Idziemy już trzeci dzień.